Cześć, od jakiegoś czasu nie było nas na social media, to dlatego, że postanowiliśmy się skupić na pracy w kamperze, a nie na nagrywaniu i montowaniu filmów. Uważam, że to była dobra decyzja, ponieważ udało się bardzo dużo zrobić i w tym filmie pokażemy Wam, co dokładnie udało się zrobić. A taki spoiler, będziecie oglądać skończone szafki oraz brodzik z łazienki. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj w planach to naprawię wszystkie plastiki, które będziemy zostawiać, bo jest bardzo dużo miejsc, które są popękane. A jeżeli chcemy tego używać, no to fajniej, żeby to służyło i nie psuło się. Bardzo wolna praca, ale to, co teraz zrobię, czyli topię plastik, żeby przykryć pęknięcie, pozwoli mi na to, że połączenie plastiku z żywicą epoksydową będzie bardziej zabezpieczone, gdyż te elementy plastikowe nie będą się ruszać ze względu na to, że po prostu będą już złączone ze sobą, a żywica tylko będzie jakby takim dodatkowym wspornikiem tego, bo będę chciał to zrobić też od strony wewnętrznej. Plastik już jest naprawiony, nie jest to oczywiście idealne. W niektórych miejscach wyszło tak dość paskudnie, ale mimo wszystko tak jest lepiej niż było. Dodatkowa warstwa żywicy epoksydowej pomoże to naprawić wszystko i wygładzić, także nie ma co się przejmować za to. Jak się okazało, żywica schnie bardzo długo. Minęło już ponad godzina 20 chyba. Teraz jest taka zielonkawa, ale jak dotykam, to nadal jeszcze jest taka klejąca się. Nie wiem, czy to dobrze, czy to tak normalnie powinno być, ale mam już zamiar spadać stąd, więc nie wiem, chyba po prostu wezmę to do środka. No będzie śmierdzić, no ale nie ma innej opcji, trzeba będzie po prostu dobrze to przewietrzyć. Tym razem jestem na balkonie u siebie i brodzik jest już na naszym balkonie. Postanowiłem, że będzie dużo wygodniej pracować tutaj niż tam przy kamperze, ponieważ niestety, jak się okazało, żywica schnie bardzo długo. Po prostu nie ma sensu robić to przy kamperze, ponieważ nie zawsze jestem tak długo przy tym kamperze, żeby ona dobrze wyschła. No, tak wygląda brodzik po naprawie żywicą epoksydową. Tak jak powiedziałem, około 2 godzin powinno schnąć, a na razie chyba mogę się zająć tymi plastikami, które tutaj czekają, czyli są te plastiki od szafek, także widzimy się niedługo. 1 minute 37 seconds later. Postanowiłem, że może dzisiaj jednak zrobię te już szafeczki od łazienki, bo po co zwlekać, jeżeli można to już załatwić. Pogoda jest bardzo ładna, więc samo się prosi. Zaraz wszystko polutuję, ponaprawiam, potem wyczyszczę, wyszlifuję, potłuszczę i można farbować. Suche. Dzięki staremu wieszakowi udało mi się zrobić takie haki, jak tutaj teraz wiszą. Jeszcze został mi jeden, żeby dowiedzieć ostatni element, a on będzie po tym od razu już przystąpić do farbowania. Tego nie przewidziałem.
Butelkowy taki nie? Tutaj można zobaczyć przykład tego, jaka jest różnica pomiędzy tym, co pofarbowałem, a tym, co było. Szafki są częściowo zrobione. Tu już wiszą ostatnie części z chną, które dofarbowałem. Zostało tylko szlifowanie brodzik. I szyfowanie szafek białych. Later. Cześć! Dzisiaj mam herbatkę i idę wam jeszcze coś pokazać. Gorąco. Szpachla już jest wyschnięta, wszystko wygląda bardzo dobrze. Teraz już mogę przejść do szlifowania, ale nie wszystko mi się podoba tak jakbym tego chciał, bo myślałem, że jeżeli zostawię to tak jak jest i wyszpachluję, wszystko będzie oczywiście ładnie, a potem pofarbowane, to będą takie głupie miejsca, gdzie ten pattern, ten wzór tych linii będzie przerywany przez wypełnione miejsca, wypełnione przez szpachle. To będzie wyglądało głupio, kiedy będzie tutaj ten rowek szedł i nagle znika i pojawia się takie wypełnienie, więc postanowiłem zrobić to, że w niektórych miejscach albo w całości po całym brodziku wypełnię te wszystkie miejsca, ponieważ wydaje mi się, że to będzie dużo mądrzejsze i dużo ładniej będzie wyglądało niż po prostu zostawienie tego tak jak jest, a nie zajmie to dużo czasu i jakbyś więcej pracy, bo wystarczy te rowki wypełnić tą samą szpachlą, która wyschnie mi w kilka godzin. No i są już doszpachlowane. Jak widać, wszystko jest gotowe. No, powiem tak, nie jest idealnie, ale zobaczymy, jak to zaraz będzie się szlifowało. Na razie muszę teraz to wyczyścić. Two days later. Dzień dobry. Dopiero co jestem obudzony. Ale już trzeba... Jakiś pszczoła tutaj. Ale trzeba już się zająć pracą nad brodzikiem. Dziś jest ostatni dzień mojego urlopu wolnego. Ludzie jeszcze śpi, więc myślę, że mógłbym zająć się brodzikiem, który jeszcze pozostał mi. Kilka dni takiego szlifowania brodzika dały się już w znaki i bardzo mi bolały ręce od tego, że musiałem szlifować ten brodzik kilka godzin non-stop, a efekt był cały czas znikomy i nie wiem dlaczego, nie pomyślałem o tym sam, a Zuzio zaoferowała mi kupić maszynę do szlifowania i w sumie to był genialny pomysł, to był po prostu błogosławienie dla mnie, bo w końcu mogłem uzyskać efekt równej powierzchni, a nie takiej zrobionej powiedzmy od ręki, która była nierówna. Co robisz? Szafki. Wszystko działało i było na miejscu. Bo tak jak mówiłem, szafki już są gotowe. Mówiłem o tym na stories na naszym Instagramie, do którego Was serdecznie zapraszamy. Link możecie znaleźć gdzieś tutaj w opisie do tego filmu. A tak się prezentują gotowe szafki, odświeżone, odmalowane. Właściwie już gotowe do montażu, także czekają tylko na skończenie reszty prac. Brodzik też już jest gotowy i jak widać ptakom się spodobało. Będzie trzeba go jeszcze umyć, ale poza tym perfekto. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i zastanów się nad subskrypcją naszego kanału, gdyż to jest ogromna motywacja dla nas, żeby tworzyć więcej nowych filmów. Dziękuję i na razie.